Jestem wolontariuszem w ogrodzie botanicznym w Mikołowie, członek Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników, ale ochroną przyrody zainteresowałem się, jak zacząłem chodzić po różnych krzakach, dziurach, że tak powiem, takich miejscach jak to i widzę, jak to jest zdewastowane, że w przyszłości mogę nie mieć gdzie fotografować. No, moim zdaniem zagrożeniem dla przyrody w Rudzie Śląskiej, ale nie tylko, dla takich miejsc jak to, w głównej mierze są deweloperzy po prostu, którzy zrównowaliby tutaj wszystko z ziemią, zabetonowali po prostu, żeby zarobić, tak? Mam mieszane uczucia co do Europarlamentu, co do wyborów. Mam bardzo mieszane uczucia. Bo nie mówię, że nie za każdym razem głosuję w eurowyborach, bo taki to ma wpływ. Tutaj według projektów ma być teren ten trzeci, ta plama parku. Że nie mogą nas tutaj zostawić z dziurą po hałdzie po prostu, że muszą nam tu pomóc odzyskać jakiś kawałek terenów zielonych. No, czy sprawa jest taka bardzo dla mnie kontrowersyjna i tu kurczę blade musimy się zebrać jako mieszkańcy. Chcieliśmy trochę mieszkańców zaktywizować i pokazać im tu nawet wśród ludzi, którzy z nami chodzili, oni nie wiedzieli, że tu są takie miejsca i byli zaskoczeni, że tu jest tak ładnie, że tu jest tak zielono. Także chcielibyśmy, żeby te tereny po prostu nie zostały kolejnym wielkim osiedlem z ładną nazwą. Nazywam się Michał Adamczyk. 20 lat pracowałem w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. W Wydziale Rozwoju Miasta zajmowałem się pozyskiwaniem funduszy. Chyba pierwszym krokiem to był głos mieszkańców, że tak, my chcemy w tym miejscu mieć bezpieczną, atrakcyjną przestrzeń publiczną. Chcemy, żeby ten teren dawny, pochutniczy został oddany mieszkańcom i w należyty sposób, żeby pełnił funkcję przestrzeni publicznej. W całości inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unia Europejska jest przynajmniej administracyjnie mocno ukierunkowana na działania proekologiczne. Natomiast nie przypuszczam, żeby takimi lokalnymi problemami pojedynczymi Unia się zajmowała, chyba że rzeczywiście one bardzo mocno są jakoś destrukcyjne środowiskowo na przykład, tak? I potrzebna jest taka interwencja aż mocno z zewnątrz. Mieszkańcy trochę się boją Unii Europejskiej, ale to ludzie generalnie boją się wszystkiego, co jest nieznane, nierozpoznane tak naprawdę. Nie? Lokalnie wciąż jeszcze chyba jest wiele do zrobienia, a i Unia Europejska wiele oferuje i też wiele może w tym aspekcie pomóc, ale tutaj edukacja, budowa tego społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że z każdym kolejnym pokoleniem będzie coraz lepiej. To powinno być obowiązkowe w ogóle, żeby media głównego nurtu tłumaczyły trochę tę Unię Europejską i dziennikarze, którzy się na tym znają. Byłoby łatwiej po prostu zrozumieć, dlaczego to jest takie ważne i czemu my powinniśmy chodzić na wybory i wybierać tych ludzi, którzy potem sprawują tę władzę. Bo jasne, wybieramy europarlamentarzystów, ale tak naprawdę jedyne, co obserwujemy, to, co oni robią w Polsce, a ich prace w Brukseli nie są nam znane. To nie są informacje, które do nas docierają jako obywateli. Oczywiście warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tam też się ważą losy regionów i naszych lokalnych ojczyzn.